Nazywam się Roxana Goncarzewicz. Mój projekt nosi nazwę Ucz się migiem i powstał w ramach magisterskiej pracy dyplomowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowni grafiki informacyjnej. Projekt powstał we współpracy z Towarzystwem Osób Niesłyszących TON z Poznania. Na projekt składa się podręcznik do nauki polskiego języka migowego na poziomie podstawowym oraz inne pomoce naukowe, dydaktyczne, takie jak plakaty. Ważnym elementem jest również zestaw gifów, na który składają się animowane litery oraz inne układy rąk. Wszystkie składowe projektu opierają się na prostej palecie barw. Mocne kolory, fioletowy i pomarańczowy, pojawiają się na okładce i na stronach tytułowych rozdziałów. Zależało mi na tym, aby te kolory wyróżniały publikację na tle innych podręczników, ale też na tym, aby nie odwracać uwagi ucznia od treści. Dlatego wewnątrz rozdziałów kolory stanowią jedynie akcent dla najważniejszych informacji. Odbiorca może dzięki temu skupić się na najważniejszych grafikach, czyli rysunkach dłoni. Alfabet palcowy składa się zarówno ze znaków statycznych, jak i dynamicznych. Wyzwaniem projektowym było dla mnie pokazanie konkretnych ruchów w formie graficznej. Do tej pory we wszystkich znanych mi pomocach naukowych spotykałam się jedynie z opisami ruchów, co było dla mnie niewystarczające. Moim rozwiązaniem dla znaków dynamicznych w materiałach drukowanych było zastosowanie klasycznych czarnych wypełnionych rysunków dłoni jako pierwszej początkowej fazy ruchu oraz pomarańczowego obrysu jako fazy końcowej. Kierunki ruchu dodatkowo opisują strzałki. To rozwiązanie przejrzyście i dokładnie pokazuje sposób wykonywanego ruchu. Podręcznik składa się z 4 głównych części. Pierwsza z nich, teoretyczna, stanowi wstęp do nauki języka migowego. Wyjaśnia różne zagadnienia związane ze światem osób niesłyszących. Tłumaczy, w jaki sposób funkcjonują, jakie ograniczenia spotykają ich w codziennym życiu i jak ludzie słyszący mogą na to życie wpływać. Autorka tekstu, Eunika Lech, wskazuje również na liczne mity związane ze środowiskiem głuchych. W następnej części uczniowie zapoznają się z alfabetem palcowym, liczebnikami i innymi układami rąk używanymi w polskim języku migowym. Każdemu znakowi towarzyszy grafika ilustrująca ułożenie dłoni i jej ruch w znakach dynamicznych. Kolejny rozdział to daktylografia, która skupia się na ćwiczeniach związanych z łączeniem poznanych wcześniej znaków oraz miganiem ich w różnych sekwencjach w płynny sposób. Podręcznik zamyka jego najbardziej obszerna część, czyli ideografia. Jest to dział języka migowego, obejmujący konkretne słowa i wyrażenia w języku migowym. Ten rozdział można przyrównać do słowniczka z najważniejszymi podstawowymi wyrazami, czyli ideogramami. Ta część projektu stanowiła dla mnie największe wyzwanie. W materiałach, z których korzystałam przy własnej nauce PJM-u, a na których później opierałam projekt podręcznika, wszystkie wyrazy były przedstawiane jedynie opisowo. W takim podejściu brakowało mi wizualnego przedstawienia układu ręki, przez co trudniej było mi zapamiętać niektóre znaki. Nierzadko miałam nawet problem z tym, jak dany ruch powinien wyglądać. Dlatego właśnie w mojej wersji słowniczka PJM-u każdemu wyrażeniu towarzyszy rysunek dłoni w odpowiednim układzie rąk i w podziale na lewą oraz prawą rękę. Dodatkowo jest również zaznaczona lokalizacja wykonywanego ruchu, ponieważ to istotne, czy dany ruch wykonywany jest na wysokości lewej strony czoła, podbródka czy prawego ramienia, a niepoprawna lokalizacja dłoni może całkowicie zmieniać znaczenie wyrażenia. Oczywiście ilustracje są jedynie wsparciem dla formy opisowej, z której nie mogłam i nie chciałam rezygnować, ponieważ dokładnie tłumaczy każdy ruch, jego kierunek, a czasem nawet inne niuanse, takie jak tempo czy mimikę. Podręcznik służy jako pomoc naukowa w kursie podstawowym polskiego języka migowego prowadzonym przez Towarzystwo Osób Niesłyszących TON.